Cześć, a ja witam dzisiaj z takiego pięknego miejsca. I słuchajcie, to jest ogród, który rozpoczęliśmy projektować. Zobaczcie, ogród będzie z tak zwanym zapożyczonym krajobrazem. To tam dalej, co widzicie, stanie się integralną częścią osi widokowych w ogrodzie. Tutaj mamy oczywiście staw. Ten staw jest przerabiany, za chwilę się do niego odniosę. Tutaj zobaczcie, Marcin robi dokumentację, ale to on najlepiej powie, co robi w tej chwili. No, walczę z pewnymi zostałościami. Po prostu są elementy, które musimy optycznie zlikwidować. Były prowadzenia, różne nasadzenia liniowe. Od tej strony, no, te je zostawimy, ale one muszą zniknąć stąd optycznie. Tak samo nasadzenia lip, które są. W ten sposób sadzimy, jak chcemy coś podkreślić, ale ogrodzenie nie jest tym, co chcemy podkreślać. Nie łączy się to z krajobrazem, w związku z tym musimy te rośliny przegrupować. Nie będziemy ich tutaj wycinali, masakrowali, tylko zrobimy z nich grupy. Tu może rzucić. Tak, tu Okay. mamy taki To plan. już są plany grup. Tak samo ten zagajnik rozrzeźbiamy, właśnie jest w tej chwili, on jest trochę masakrowany, bo jest to za gęste. Dobra, o tym pewnie jeszcze powstanie jakiś filmik. My dzisiaj byśmy chcieli się skupić i pokazać Wam przede wszystkim, co zrobiliśmy już ze stawem, który tutaj istniał. To był zbiornik gruntowy. Niestety woda gruntowa bardzo mocno opadła. Ja wrzucę gdzieś tam takie zdjęcia czy filmiki, które mamy od początku, ale chodźcie, podejdziemy tam i pokażemy, co żeśmy zrobili z geometrią tego zbiornika. Jesteśmy nad stawem. Zobaczcie, to jest zbiornik, który był kiedyś stawem wypełnionym po brzegi, a tak naprawdę po faszynę. Tak jak mówiłem, wrzucę kilka zdjęć, jak to wcześniej wyglądało. Zobaczcie, mamy trochę wody gruntowej, która nam się tutaj utrzymuje. Niemniej jednak ona w tej chwili jest na rzędnej około 4 metry od tutaj poziomu gruntu, na którym jesteśmy. Staw zostanie zasypany, będzie miał docelowo około 2,5 metra głębokości, także ta woda nie będzie w żaden sposób przeszkadzała. Dla bezpieczeństwa jeszcze zostaną zrobione dreny, czyli taki system rozprężania wody gruntowej. Warto coś takiego robić, jeżeli jakaś presja wód gruntowych jest istotna. Ale tutaj Marcin teraz powie, co jest najważniejsze na tym etapie, na co chcemy zwrócić uwagę. Po pierwsze, musieliśmy oczyścić całą sytuację. Nasadzenia, które tu istniały, część z nich uratujemy. Tu widzicie, grupy leżą po jednej i drugiej stronie. Te rośliny wrócą, nie będziemy ich likwidowali. Natomiast zwiększamy ten staw, jeśli chodzi o lustro, powiedzmy, no prawie dwukrotnie, tak pi razy oko teraz. Dokładnie, otwieramy troszkę, Tak. żeby to lustro, przedtem lustro wody było bardzo nisko, nie było go widać, a w tej chwili to lustro będzie wyżej. Tak. I będzie można obserwować lustro Właśnie wody główny domu. widok z budynku nie istniał. To było koryto, które znikało gdzieś w przestrzeni. Teraz ta woda stworzy taflę i w związku z tym no musimy odpowiednio przemodelować też osie widokowe. Te niskie, małe spadki są bardzo istotne, ponieważ materiał, w którym będziemy sadzili rośliny wodne, musi pozostać na brzegach, nie może zjeżdżać. To samo dotyczy całego dna. Strome brzegi wymagają zwykle dużo nakładów na stabilizację. Tak, słuchajcie, tu najczęstszy błąd przy kopaniu takich stawów nawet ziemnych bez izolacji jest taki, że krawędzie stawu są zbyt strome. Tutaj było tak samo. Zobaczcie, jak tutaj to jest wykopane. Ten stosunek długości do wysokości skarpy to jest 1:4 bodajże. Tak? Czyli na 4 metrach mamy 1 metr utraty wysokości, a więc dzięki temu uzyskaliśmy bardzo łagodne brzegi. Rośliny będą w stanie się
zaczepić, kruszywa nie będą zjeżdżać. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli zaczynacie profilować stawy, bardzo ważną sprawą jest to, żeby te nachylenia były Bo odpowiednie. jest tutaj zupełnie odmienna filozofia. Goście, którzy robią powiedzmy stawy rybne, hodowlane, Techniczne takie zbiorniki. techniczne, mają zupełnie inną filozofię. Nie chcą, żeby te stawy zarastały. My chcemy, żeby te stawy zarastały, bo jest to też gwarancja czystej wody. Dokładnie. I różnicujemy sobie zasiedlanie przez roślinę i tutaj adekwatnie do takich biotopów wodnych mamy całe spektrum od roślin, które znoszą zalanie 5-centymetrowe do roślin typu oczeret, pałka, które mogą nawet startować z 1,5 metra głębokości i tutaj całe spektrum tych roślin jesteśmy w stanie na tak wyprofilowanym zboczu stawu posadzić. Także pamiętajcie sobie na samym początku, nie utrudniajcie sobie sprawy. Brzegi powinny być naprawdę bardzo łagodne, po to, żeby te rośliny mogły spokojnie znaleźć swoje odpowiednie siedlisko. Coś jeszcze, Marcin? Czy to No, na jeszcze razie? zwróćmy uwagę na pewną korektę, którą musimy wykonać, mianowicie tutaj koparka, że tak powiem, wcięła się w teren. My musimy już wcześniej w łagodny sposób przejście wykonać. Dokładnie, to w tej chwili to jest tak naprawdę taka pierwsza korekta po to, żebyśmy mogli zbilansować sobie ilości ziemi potrzebnej tutaj do ruchów ziemi. My to oczywiście robiliśmy w formie takich projektów przestrzennych, modeli, ale to co natura, to natura. Także w tej chwili czekamy na zasypanie tego zbiornika i wtedy będzie docelowo ukształtowany. Ja myślę, że będziemy okresowo pokazywać po prostu, jak tutaj działamy ze stawem, no i z samym ogrodem, bo zobaczcie, naprawdę widoki, krajobrazy są przepiękne. Dobra, to tyle na dzisiaj i do usłyszenia w takim razie. Dzięki.